Madlencia, nie teraz nagrywam! Cześć kochani, z tej strony Anuszka i witam Was serdecznie w pierwszym odcinku Czas na cosplay. Hej! Dzisiaj porozmawiamy o wyborze postaci. Na początku chciałam poruszyć temat wyboru postaci w ramach następnego odcinka, który będzie mówił o tym, jak zacząć cosplayować, ale wgłębiając się w temat, doszłam do wniosku, że jest na tyle rozległy, że wypadałoby zrobić o tym osobny odcinek. Wybór postaci jest jednocześnie jednym z przyjemniejszych, ale wbrew pozorom również trudniejszych etapów pracy nad cosplayem. I wielu cosplayerów, nawet tych super topowych, czasami ma z tym problem. Na to, czy postać będzie nam pasowała, czy nie, ma wpływ naprawdę wiele czynników i większość z nas nigdy nie bierze wszystkich pod uwagę. Ale warto o nich wspomnieć. Cosplay postać, którą lubisz. To kryterium wyboru postaci jest chyba najprostsze i dostarcza nam najwięcej zabawy, ponieważ robimy postać, z którą się utożsamiamy, którą lubimy. Moją pierwszą postacią, jak pewnie wielu z Was wie, była Daenerys Targaryen z gry o Tron. I nie wybrałam jej przypadkowo. Wybrałam ją, ponieważ była postacią, którą najbardziej lubiłam i z którą się utożsamiałam. I dlatego, mimo że strój nie wyszedł super fajnie, bardzo przyjemnie mi się ją cosplayowało i był to chyba jak na razie mój ulubiony strój. Jednak czasami samo lubienie postaci nie wystarczy. Wiem to na przykładzie mojej ulubionej postaci z League of Legends, czyli Nami. Nami jest moim mainem, kocham ją nad życie i uwielbiam. Jest to moja ulubiona postać, ale wiem, że przez najbliższe 10 lat nie będę w stanie zrobić jej stroju tak, jak ja bym tego chciała. Dlatego go nie robię. I tutaj właśnie pojawia się problem, czyli trudność wykonania danego stroju. Jeśli jest to Wasz pierwszy strój, odradzałabym wybór wielkiej zbroi, czy gigantycznej, pełnej detali sukni. No chyba, że jesteście kowalem albo krawcową, wtedy spoko. No problem. Oczywiście nie chodzi o to, żebyście nie podejmowali wyzwań. Just do it! Ale mierzcie siły na zamiary. Trudność wykonania ciągnie ze sobą dwa kolejne czynniki, czyli czas i budżet. Chodzi o to, ile czasu macie na wykonanie danego stroju. Jeśli macie nieograniczony czas, bo na przykład nie robicie tego stroju na żaden konkretny event, pół biedy. Możecie wybrać strój, który ma dużo elementów, który jest może trudniejszy, ale na którym będziecie mogli trochę dłużej posiedzieć. Ale tutaj pojawia się budżet. Budżet jest najbardziej bezlitosną częścią cosplayu. Jak dobrze wiecie, materiały cosplayowe potrafią kosztować bardzo dużo i czasami może nam nie starczyć pieniędzy na zrobienie przeładowanego detalami stroju, wielkiej zbroi, gigantycznej sukni czy wielkich 2-metrowych świecących propsów. Dlatego ważne jest, żebyście na samym początku, zanim jeszcze wybierzecie postać, mniej więcej ustalili, jaki macie budżet i ile jesteście w stanie wydać na dany strój. Następnym czynnikiem, którego prawie żaden cosplayer nie bierze pod uwagę, jest pogoda. Pora roku. Może się Wam to wydawać dziwne, ale robienie letniej sukienki na event, który odbywa się w lutym, może się na Was odbić bardzo nieprzyjemnie. To samą drugą stronę. Robienie gigantycznego stroju, zbroi z futrem, wysokimi butami ocieplanymi od spodu, czapką i rękawiczkami na sierpień może być po prostu czystym samobójstwem. Weźcie to pod uwagę. Letni strój możecie zrobić za pół roku, czy poczekać z zimowym, aż zrobi się chłodniej. Dopasujcie swoje plany cosplayowe do pory roku i do mniej więcej przewidywanej pogody. Następnym czynnikiem jest charakter eventu, na który przygotowujecie dany strój. Jestem naprawdę ostrą przeciwniczką dzielenia fandomów i dzielenia cosplayerów na graczy, fantastów, mango animu, bez żadnych przecierek. Po co dzielić się na grupy, skoro możemy się bawić wszyscy razem? Hej, ja sama na event growy robiłam Liannę Stark, której nikt nie kojarzył i wszyscy uważali, że jestem królewną Śnieżką, chociaż wcale nie byłam do niej podobna, ale ta kwestia odnosi się tylko i wyłącznie do Waszego poczucia komfortu i pewności siebie. Jeśli chcecie zrobić postać, którą bardzo lubicie, a która nie do końca wpasowuje się w temat imprezy, nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast dużo lepszy jest odbiór strojów, które dopasowane są pod konkretną imprezę. Na przykład bardzo mocno to widać w przypadku eventów growych,
gdzie, bądźmy szczerzy, trudno znaleźć cosplayerów, którzy nie cosplayują postaci z gier. To samo na eventach mangowych. Mamy tam sporą przewagę strojów związanych z kulturą Japonii, a na konwentach fantastycznych mamy więcej czarodziejek, wróżek, całego miszmaszu fandomowego. Jeśli macie na to wywalone, jak ja z moją Lianną, nie krępujcie się i bawcie się dobrze. Ostatnią kwestią połączoną jakby z tym, co to jest za impreza, jest to, czy zamierzacie wystawić swój strój na konkursie. Ważne jest, abyście przed wyborem postaci dokładnie przestudiowali cały regulamin. Szczególnie w przypadku eventów growych będzie tam wyszczególnione, jakie postacie dopuszczane są do konkursu. Jest to rzadziej spotykane w przypadku eventów mangowych czy eventów fantastycznych, ale mimo to zawsze warto się upewnić, czy nie ma jakiegoś motywu przewodniego. Mając na uwadze wszystkie te czynniki, przystępujecie do wyboru postaci. I tutaj bardzo ważna sprawa. Sama na swoim przykładzie nauczyłam się, że branie postaci, z którymi nie macie zbyt dużo wspólnego, może się skończyć małą katastrofą. Miałam tak w przypadku Akali, którą zrobiłam specjalnie na IEM. Jako że był to konwent growy, chciałam zrobić postać z gry, a że Akali podobała mi się z designu, to postanowiłam, że odtworzę ten strój. I powiem wam, że była to jedna z gorszych imprez, na jakich byłam i nie ze względów organizacyjnych, czy nie wiem, że się tam nudziłam, po prostu źle się w tym stroju czułam. W porównaniu do Daenerys, mojej pierwszej, która była wykonana dużo gorzej, była mniej skomplikowana, wybrała mi mniej pieniędzy i czasu, dużo lepiej się w niej bawiłam i dużo bardziej mi odpowiadała niż Akali, w którą paradoksalnie włożyłam dużo więcej pracy, wysiłku i pieniędzy, ale wcale mi się nie podobało chodzenie w tym stroju, założyłam go tylko raz i chyba już więcej się na to nie zdobędę. Wcale nie robię tego samego błędu z Nidali, nie? Aby ułatwić wam trochę zadanie, przygotowałam wam listę 20 postaci, które według mnie są idealne dla początkujących. Nie zawierają zbyt wiele elementów, ale nie są też banalne na zasadzie kupienia ubrań w second handzie i złożeniu ich do kupy. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże wam w wyborze waszej idealnej postaci do cosplayowania, a tymczasem wypisujcie w komentarzach wasze wymarzone postaci cosplayowe, które chcecie zrobić w przyszłości. Może już nad nimi pracujecie. Z mojej strony, nami.